takim razie dla zainteresowanych opowiedz, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać kredyt w Hiszpanii? Okej, tak jak już mówiłem, no banki są bardzo chętne do udzielenia kredytu na zakup nieruchomości w Hiszpanii. Musimy wykazać się dochodami, które będą mniej więcej trzykrotnością miesięcznej raty kredytu. To znaczy, jeśli staramy się o kredyt, którego rata miesięczna wynosi 1200 euro, 1500 euro, musimy wykazać się dochodami na poziomie 4500, 4800 euro. Oczywiście w zależności od tego też, czy mamy inne kredyty, inne zobowiązania wobec banków. Ale taką ogólną regułą jest to, że bank będzie wymagał, abyśmy wykazali się dochodami miesięcznymi o wysokości, która jest trzykrotnością raty kredytowej. W takim razie w którym momencie procesu zakupu nieruchomości warto jest złożyć wniosek o kredyt? Zdecydowanie polecamy, żeby już w momencie podpisywania umowy rezerwacyjnej zacząć rozmowy z bankami na temat ewentualnego kredytowania. Jeśli do tego dodamy, że może się okazać, że część dokumentów będziemy musieli tłumaczyć, to dobrze by było, żebyśmy mieli margines 2,5 miesiąca, czasem 3 miesiące na załatwienie i wynegocjowanie z bankiem dobrych warunków kredytowania. Pokrótce proces taki wygląda w sposób następujący. Po złożeniu wniosku o kredyt bank zwróci się do nas o przedstawienie dokumentacji, która potwierdzi nasze przychody. Tak jak wspominałem, mogą być to deklaracje podatkowe, mogą być to poświadczenia o dochodach, ewentualnie mogą być to dokumenty poświadczające majątek, jakim dysponujemy. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie tzw. tasación. W tym momencie oficjalny rzeczoznawca bądź wyznaczony przez bank, bądź wybrany przez nas, dokona wyceny takiej nieruchomości pod kredyt. Zazwyczaj te wyceny są bardzo bliskie cenie zakupu, czasami nawet odrobinę przewyższają tą cenę zakupu, także jeśli dobrze wybraliśmy nieruchomość i dobrze negocjowaliśmy cenę, możemy być spokojni o to, że wartość, którą poda nam ten rzeczoznawca, będzie bardzo bliska cenie zakupu. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie przez bank oferty wiążącej, tak zwanego FEI. Taka oferta musi być przez nas dokładnie przeanalizowana i mamy obowiązek podpisania tej oferty w obecności notariusza minimum 14 dni przed podpisaniem ostatecznego aktu notarialnego, ostatecznej umowy i podpisaniem hipoteki. 14-dniowy okres liczy się tak naprawdę od momentu, kiedy bank przedstawia nam tą ofertę. W ciągu tych 14 dni musimy udać się do notariusza i notariusz w sposób jasny, klarowny musi nam wyjaśnić, jakie są warunki tej umowy hipotecznej, to znaczy jakie jest jego oprocentowanie, jaki jest czas kredytowania, z jakimi obowiązkami i z jakim ryzykiem wiąże się podpisanie takiej umowy kredytowej. Prawodawca w Hiszpanii zobowiązał notariuszy do wykonywania tej usługi w sposób zupełnie bezpłatny, aby uniknąć czegoś, co 15-20 lat często zdarzało się w Hiszpanii, że ludzie podpisywali umowy kredytowe, nie do końca będąc świadomym tego, co tak naprawdę podpisują.